Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie ustawimy, żeby nam to nie przeszkadzało. Zobaczymy, jak to będzie, ale w każdym razie witamy dzisiaj w oryginalnym składzie Paweł Jeżowski, Maciek Kapitan Lisowski w tej znanej poddaszowej jaskini u Pawła. Wiesz co, troszeczkę się przesuń, żebyśmy... Nie, w tamtą stronę. Chyba, tak? Tak, żeby cię ten mikrofon nie Spokojnie, dajemy radę. Słuchajcie, jak co tydzień chcielibyśmy powitać wszystkich widzów, patronów, osoby wspierające. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, bo troszeczkę mamy taki nietypowy zestaw, bo chcieliśmy tutaj we dwójkę nagrać, tak jak Maciek powiedział, na naszym słynnym już poddaszu. Natomiast mamy przester, tak? Za głośno jesteśmy. O, to ciekawe. 6 decybeli w dół dać. No, to nie będzie dobrze. Troszeczkę dałem minimalnie ciszej. Pytacie, czy są promile? Nie ma promili. Przynajmniej. Moi mili, no nie było już dzisiaj promili, bo co niektórzy są driverami i tak dalej. Trzeba też wracać, a więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast dzisiaj przejdźmy może do tego, po co tutaj pewnie... Ale poczekaj, dajmy szansę, bo trzeba podziękować wszystkim tym, którzy byli wczoraj na naszym spotkaniu. Udało się, ja uważam osobiście, z mojego punktu widzenia, przezajebiście. Byliście fajni, ci, którzy byli, dało się pogadać w różnej formie, przede wszystkim na luzie, nikt nie miał żadnego kołka w nieodpowiedniej części ciała, ani po naszej, ani po widzów stronie, a potem to już była pełna integracja i można było każdy z każdym swobodnie porozmawiać na tematy, które niejednemu się w głowie lęgły przez miesiące oglądania nas, a teraz miał okazję o tym pogadać na żywo. Prawda? Tak. Myślę, że dokładnie tak jak mówisz. Natomiast może teraz przejdźmy do miejsca 10 w naszym zestawieniu cotygodniowym. Top 10 wieści z Rosji. I na miejscu, słuchajcie, 10 Igor Girkin, znany jako Striełkow, z zarzutami, ale nie tylko on. Zgadza się. Zarzuty dostał takie, które są na tą chwilę, a w Rosji takie rzeczy potrafią się zmieniać. Dostał na tą chwilę 5. Zarzut. 5 lat. Super, powiedziałby ktoś. Generalnie za co? Za szkodzenie specjalnej operacji wojskowej. No to tu można w to wepchnąć, jak to w rosyjskim kodeksie, wiele różnych dziwnych rzeczy, ale zaraz potem zaczęły się aresztowania pozostałych, czyli Kwaczkow, który u niego bywał i ten to już ma za, chyba żebym nie skłamał, za oszczerstwa względem rosyjskiej armii, za szkodzenie honorowi oficera rosyjskiego, jakieś takie, ale to nie wszystko. Generalnie wygląda na to, że jest łapanka na całą bandę turbopatriotów. W zależności od tego, kto i co. Generalnie mają wychodzić z aresztu dopiero w drugiej połowie września i to bardziej wygląda jak kneblowanie tych turbopatriotów, którzy wołali nawet w całkiem słuszny sposób o wzmocnienie Rosji jako takiej i jej armii, albo przynajmniej niegłupie używanie tejże armii. Więc skoro teraz zostają wyciszeni, to znaczy, że coś się szykuje. Możemy się dopiero zastanawiać nad tym, co to będzie, ale generalnie po to się knebluje najbardziej skuteczną krytykę, żeby nie przeszkadzała wtedy, kiedy coś się chce zrobić. Jedni powiedzą, może iść w kierunku negocjacji, powiedzmy, że pokojowych, inni powiedzą, że raczej jest to kwestia walki frakcyjnej wewnętrznie w Rosji. W każdym bądź razie, na razie co niektórzy będą musieli dłuższy czas poczekać na jakiekolwiek występy aktualizowane Girkina, Kwaczkowa i paru innych turbopatriotów siedzących przed kamerami. Tak, natomiast zwróć uwagę, że Igor został skazany z paragrafu... Na razie oskarżony. Oskarżony, wróć, tak, jeszcze nie jest skazany. Oskarżony, na razie mamy areszt tymczasowy, zasądzony i pewnie ten areszt tymczasowy będzie dosyć długo się utrzymywał, tak tradycja nakazuje. Zobaczymy na
co zostanie skazany końcowo, natomiast na ten moment grozi mu maksymalnie tylko 5 lat. Ale w Rosji można w trakcie robić różne dokładki. Tak. Tak, Nawalny jest najlepszym przykładem. Oczywiście. Nie? Ty, a jeszcze powiedzą mu tak, że na przykład osiągał przychody i ich nie rejestrował, dostanie z kolejnego, a to jest, powiedziałbym, że z tego, co się dało słyszeć, to już jest przygotowywane właśnie w tym kierunku. No to cóż, to ta jego nadobnej piękności małżonka, mówię tu oczywiście pozytywnie, no bo było widać jej zdjęcia, no to chyba na niego trochę poczeka. Tak. Wiesz, Ale- ja sobie troszeczkę przestawiam, żeby... Dobra, ale co jest ważne, Mhm. tak naprawdę gość i cała ta reszta tej bandy będą co? Mhm. Będą kompletnie uzależnieni i w każdej chwili do wykorzystania, jak będą chcieli im powiedzieć, albo zrobisz to, co mówię, albo siedzisz dalej, na krótkiej smyczy, na uwięzi, w kagańcu, ale w pełni gotowi w blokach do działania. Znaczy już pewien efekt jest, no bo jeżeli zajrzycie na oficjalny profil na Telegramie, no to on milczy, tam już nie ma informacji. Ja ostatnio pewnie pamiętacie, jak się śmiałem, kiedy mówiłem, że ta wypowiedź odnośnie Kabajewej nie może zostać pozostawiona. Tak. Tak, no i okazało się, że no niestety trafiłem, tak. Być może to zbieg okoliczności, a być może, słuchajcie, jednak coś w tym jest, że jednak co innego jest atakować Putina, a co innego jest atakować jego najbliższą rodzinę. To prawda, co niektórzy mówią, że nie ma nic gorszego od urażonej kobiety, a tu zdarzyło się to i ktoś dowalił konkubinie, i ktoś dowalił komuś z rodziny, no to chyba miał piekło w chałupie Wowa No wiesz, no. i zadziałał. Zadziałał i to szybko zadziałał, tak? To było... Powiedz, żebyś też próbował się w domu stawiać, mając takie problemy. A więc słuchajcie, co dalej będzie? No dalej będzie tak, że turbopatrioci w tym momencie są wyłączeni. O tym mówiliśmy też wczoraj. Wydaje się, że mamy dosyć silną konsolidację, jeżeli chodzi o Kreml. To znaczy powoli jak wcześniej jeszcze no Zachód żył jakimś tam strachem, że się rozpadnie Rosja i tutaj niebezpieczne osoby mogą dojść do posiadania broni atomowej. Mówimy o Prigorzynie i o tym, co się stało, no to teraz mamy odwrotną sytuację, że następuje taka konsolidacja, tak? Dosyć dużo oficerów jest wysyłanych w różne ciekawe miejsca. Gdzie to nie jest pełna zsyłka, bo będą wykorzystywane ich umiejętności, W Afryce. ale to wygląda tak, że jeżeli się zmieni coś w tym Ministerstwie Obrony, to oni wrócą w glorii, chwale i oni przejmą główne stanowiska. Tak, bo to jest, wiesz co, też ciekawe, że jeżeli popatrzymy teraz nawet na tego Strzałkowa i na tych turbopatriotów, to też jest być może dla niektórych frakcji taka polisa, bo to będą więźniowie polityczni. Nie tylko. Oni wrócą jak zbowidowcy. W Polsce po 89 jak się robiło rządy i wszystko? Po pierwsze z notesa, a po drugie kto obok kogo leżał na styropianie. No zobaczmy nawet tych komunistów, tak, którzy siedzieli, tak, no Gomułka, no zobacz, tak, i co? Dało się potem? Dało się, no i tutaj też mamy takie sytuacje. Czy myśmy kiedyś nie mówili o tym, że tak naprawdę to Girkin ma zacięcie ku temu, żeby w przyszłości być szefem FSB? Wysoko mierzysz. Rok temu o tym mówiliśmy. Who knows? Wiesz, no doświadczenie teoretycznie ministerialne ma. To jest raz. Dwa. Będzie miał nawet doświadczenie z drugiej strony. No, dokładnie, a to jest w Rosji też przydatne, no bo pamiętajmy, że ta legenda, że ktoś w rodzinie miał kogoś, kto siedział w więzieniu albo sam siedział, no jest dosyć długa. Jest. I kogo on wtedy zna i te sprawy. Tak, a w więzieniu może poznać też ciekawe osoby. Rosyjskie więzienie jest nazywane rosyjskim uniwersytetem, prawda, ludowym, tak? Przy okazji, jeśli ktoś mówi o mojej mocnej głowie. Chodzą pogłoski, że kiedyś, kiedy jeszcze byłem na przełomie kończąc studia i zaczynając pracować, koledzy z samorządów studenckich przyznawali mi miejsce w kadrze narodowej, ale to dawne czasy. Nie wiem, o czym mówisz, ale przejdziemy teraz do oficjalnie nie miejsca 9. Pamiętaj, że twoja żona to słucha.
Ograniczenia Jest taka walutowe trwają i będą trwać. O co tutaj chodzi? Mamy informację, że bank centralny rosyjski, jak się okazuje, ustami naszej drogiej pani prezes, pani Elwiry, Nadobnej na buliny. tak, wypowiedział się 2 dni temu, w piątek, że było takie posiedzenie Rady Dyrektorów Banku. No i powiedział, że no nie widzi jednak żadnych warunków do usunięcia ograniczeń walutowych, bo to usunięcie było zapowiadane na lipiec właśnie, na tego 21. I wcześniej były wypowiedzi, że będzie luzowanie, powiedzmy jeszcze w marcu, natomiast teraz te ograniczenia zostały przedłużone do 9 września na ten moment. O jakich obostrzeniach mówimy? No mówimy głównie o obostrzeniach dotyczących osób prywatnych, czyli jeżeli ktoś miał konto przed 2022 roku i zgromadził tam dosyć pokaźną liczbę waluty, mówimy głównie o euro, dolarach, no jeny, franki też i podobne, to się okazuje od zeszłego roku może wypłacić do 10 tysięcy I tu jest waluty, haczyk. dolarów, ale może też więcej. Tylko że jak będzie więcej wypłacał, no to mu wymienią na jedyną właściwą walutę, czyli na ruble. A więc cały czas osoby, które zgromadziły przed inwazją większe majątki, mają te majątki zamrożone. No chyba że chcą wymienić sobie, no część tak zrobiła, wymienić sobie te oszczędności na ruble, pójść do kantoru, kupić dolary i już więcej nie trzymać w banku, bo nie wiadomo co będzie. A tu jest jeszcze jeden przecież hacz. Bo jak ktoś słyszy ograniczenie do 10 tysięcy, to sobie myśli, dobra, w styczniu 10 tysięcy, w lutym 10 tysięcy i A tak nie. co? nie. To by było normalne w każdym normalnym kraju, ale w Rosji, piękne, nie? w Rosji byłoby to zbyt piękne. Więc jest mowa o 10 tysiącach. A interpretacja w banku brzmi raz, bo się to nie odnawia, więc raz na rok 10 tysięcy. Nie, ogólnie nawet nie, to jest w stosunku do tych zebranej kwoty, maksymalna kwota, którą sobie możesz wypłacić 10 razy po 1000, tak, natomiast nie może przekroczyć 10 tysięcy. Czyli nawet począwszy od tamtego roku, jak zaczęła się wojna, to do tej pory można wypłacić. Jedyny plus, że jak ktoś miałby w 2-3 bankach, to dotyczy to jak gdyby konkretnego banku. No to ja myślę, że wszyscy skorzystali z tego w maksymalnym zakresie. Tak, tam mamy jeszcze ograniczenia dotyczące transferów, mamy ograniczenia dotyczące nierezydentów, dosyć dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ten rynek również forexowy. No i wszystko wskazuje, że że jak gdyby największym tym problemem, który zresztą pani prezes wskazywała, no to jest brak gotówki. Znaczy brak gotówki. Walutowej gotówki. Walutowej, tak? Brak papierowych euro, brak papierowych dolarów cały czas. No jeżeli, no oni sobie nie mogą pozwolić, no bo by zabrakło. Nie ma takiej możliwości na ten moment. Ale wiesz co? To by znaczyło, że w tym momencie jest jedno źródło takich rzeczy. Ci wszyscy narkobaronowie, którzy mają mnóstwo gotówki w Ameryce Południowej polokowanej, to jak oni teraz zaczną... odpowiadaj, bo się narobi. Dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy to mówić o tym teraz, czy przy transferach później. Jak chcesz. Słuchajcie, kiedyś zdarzyło się, że pewne rzeczy, nawet w umowach na dostawy uzbrojenia przez Rosję do Indii, były rozliczane w złocie. To jeżeli teraz są takie problemy z rupiami, które tam leżą w równowartości ponad 50 miliardów dolarów za ropę i zalegają w tych Indiach, coś mi mówi, że Ruscy będą chcieli, no dobra, przyznam się, coś o tym słyszałem, będą chcieli przejść na rozliczenia w złocie. I teraz ile na tym znowu utrącą Hindusi? Nie wiem, ale życzę im, żeby jak najwięcej. W każdym razie może się zdarzyć, że tu przejdą na tego typu rzeczy. A Indie mają zasoby w złocie odpowiednio wysokie, by móc to zrobić. Tylko co wtedy zrobi reszta świata wkurzona na to, że taka ilość złota pójdzie w ruch i
Spadnie jego kurs? Nie wiem. Ale może być ciekawe. Słuchajcie, tu pytacie się, dlaczego do 9 września, a dlaczego nie? Może do tego czasu coś zostanie podpisane, rozejm nastąpi, pokój. Tu cały czas tak było. To było przesuwane tak o 3 miesiące, pół roku, różnie. Myślę, że data jest przypadkowa. A ja myślę, że 18 września koniec pierwszej sankcji dla Girkina i całej bandy turbopatriotów już po tym terminie może troszeczkę w tym wszystkim mieć znaczenie. Nie, no coś, to co akurat ma. Zobaczymy. To, no okay. Miejsce 8. Miejsce 8 dosyć długo wyczekiwane przez wielu, a więc znany w Polsce francuski Decathlon robi tak zwany pełny exit, pełne wyjście z Rosji. Co to oznacza? Oznacza to, że po roku ponad, ponieważ w marcu już ogłosił, że wychodzi z Rosji, natomiast po roku udało mu się przejść wszelkie procedury, tak się wydaje, to znaczy dostał przede wszystkim od komisji, tej sławetnej komisji rządowej, zatwierdzenie sprzedaży swoich sklepów. Tutaj sprzedaje te sklepy Wiktorowi Jewtuchowi, sprzedaje te sklepy firmie AWP, to jest firma, która w tym momencie jest na franczyzie Mango i ta firma dostała i Decathlon dostał pozwolenie specjalnej komisji do spraw kontroli nad inwestycjami zagranicznymi, to się tak nazywa. Dostali potwierdzenie. W tym momencie transakcja jest na finiszu. I to są już jakieś bardziej techniczne aspekty. Wydaje się, że w lipcu zostanie w całości zrealizowana. Czyli musieli zapłacić pewne opłaty, pewne podatki, następnie zastosować się do wymuszonych redukcji wartości tego wszystkiego, po czym jeszcze raz zapłacić na samym wyjściu, kiedy już mają zgodę, żeby móc wyjść. Mnie interesuje to, że kupuje to firma od mody, która jest franczyzobiorcą cały czas, skoro padło, że jest franczyzobiorcą firmy Mango, a te sklepy chyba znamy z naszych własnych tutaj centrów handlowych. Mała ewolucja i jest lepiej. Znana jest z centrów handlowych tutaj u nas w Polsce, więc to by znaczyło, że ta firma, o czym może nie każdy wiedzieć, dalej działa na rosyjskim rynku. To niech sobie przemyślą panie, które się zaopatrują w tym sklepie. A idąc dalej, te 30 kilka lokalizacji rozrzuconych w całym tym, no brzmi niby fajnie. Sprzedają, wychodzą, ktoś zostaje. Ale teraz każdy z was, kto chociaż trochę ma pojęcia o biznesie, zwłaszcza takim, gdzie trzeba mieć taki duży asortyment, jak w sklepach Decathlon, no to zadajmy sobie pytanie, skąd nagle wziąć taki asortyment, tyle tego, skoro Decathlon wychodząc zabiera ze sobą wszystkie systemy dostaw, design i tak dalej, bo tak by na to wskazywała praktyka. Wierzysz w to, że to będzie w stanie odpalić się i działać szybko? Bo ja wcale. Nie, znaczy nie wierzę, że uda im się taką liczbę pracowników zachować. To też. To po pierwsze, no bo jeżeli powiedzmy przez ponad pół roku mieliśmy zamknięte te sklepy, no bo to też polegało na tym, że Decathlon na początku zamknął część sklepów, zostawił tą sprzedaż internetową, zostawił te najważniejsze punkty, potem zrobił tam wyprzedaż w tych punktach i w każdym bądź razie na końcu mieliśmy teraz już w tym roku taką sytuację, że wszystkie sklepy były zamknięte. Tak, a więc często zobaczcie, jak rozmawiamy o tych sankcjach, niektórzy rosyjscy fani mówią, no mamy tam 7, 8, 10% firm, które wyszły z Rosji. No to mamy właśnie przykład takiego Decathlona. On dopiero teraz wyszedł, a więc on teoretycznie nie wyszedł i działa w Rosji, natomiast no jego działanie polega na tym, że wszystkie sklepy od zeszłego roku są zamknięte. Towaru nie uzupełniano. No bo po co? Pracownicy byli na
Na urlopach bezpłatnych na przykład? Część została też zwolniona, więc tu prawdopodobnie też trzeba będzie albo znaleźć, albo przywrócić ich do pracy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo tam była teoretycznie jakaś restrukturyzacja też. To zostaje jeszcze jedno pytanie, bo Decathlon to nie jest w pełni samodzielna firma, to jest część większej grupy, prawda? Tak, rodziny pewnej. Tak, pewnej rodziny z kraju nad Sekwaną. Tak. I przypomnę z początku wojny, że miało wielu Polaków pewne anse i długi czas wiodąca sieć, jedna z wiodących sieci marketów budowlanych wydawała przeokrutne pieniądze na reklamę, żeby przezwyciężyć ten impas, jeśli chodzi o klientów na polskim rynku. Więc teraz pytanie, jak te pozostałe spółki siostrzane w Rosji? Wiesz co, one mają się dobrze, bo jeżeli mówimy tutaj o Auchan, wydaje się, że dopóki nie będzie, no nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby Auchan wyszedł, tak samo jak Globi i pozostałe te supermarkety, dlatego że jeżeli chodzi o spożywkę, no to przypominam, sankcji teoretycznie nie ma. Na spożywkę nie. A więc one mogą działać legalnie, mogą sprowadzać też jak gdyby część tych towarów, tylko że to jest utrudnione, te towary są po prostu droższe, to Rosjanie jak gdyby widzą i odczuwają, szczególnie te towary sprowadzane z Europy, a szczególnie ostatnio. Dlaczego? No dlatego, że ten rubel się dosyć mocno osłabił. Natomiast no one będą, myślę, że działać do końca, tak, dopóki nie będzie już takiej jakiejś sytuacji, nie wiem, tak dramatycznej, że albo na przykład Unia Europejska jednak by wprowadziła sankcje na towary spożywcze, no wtedy to mogłoby się okazać, nawet wtedy mógłbym sobie wyobrazić, że działają. Znaczy w to nie wierzę, że na towary spożywcze wprowadzą, ale Leroy Merlin i ten akurat zasób, który może być dual use. Wiesz, Leroy ma trochę większy tak niż Auchan, to prawda, bo oni cały czas skarżą się, że mają problemy ze sprowadzaniem wielu rzeczy i wielu komponentów. Sporo też rzeczy zaczynają sprowadzać na przykład z Chin, tak? No i brali też na pewno z Turcji przez jakiś czas. Tak. Ale w chwili obecnej no, trochę zaczęło być kłopotliwie, ponieważ paradoksalnie w tureckiej części Cypru tak mocno ruszyła budowlanka, że w tej chwili wszystko, co jest tylko możliwe, jest wyrywane z rynku tureckiego na ten rynek tureckiego Cypru. No i oczywiście paradoksalnie, albo raczej w sposób oczywisty, nikt nie kupi z Cypru europejskiego niczego, co zostało dostarczone z Turcji na Cypr turecki. No to tak, takie smaczki lokalne. Co tutaj jeszcze? No chyba tyle na ten temat. Przejdźmy do miejsca 7, bo miejsce 7 bardzo ciekawe. A więc mamy, słuchajcie, jakieś pierwsze informacje. Pamiętacie, jeszcze w zeszłym roku mówiliśmy na temat importu równoległego, że to będzie nie do końca korzystne dla Rosji, a na pewno nie będzie korzystne dla Rosjan. O co chodzi? I wtedy mówiliśmy o tym, że należy liczyć się, że w imporcie równoległym pojawi się coraz więcej produktów podrabianych i kradzionych. Czyli kompletnej lewizny, ale nie tylko, bo jak sobie przypomnicie, 2 albo 3 miesiące temu puszki, które okazało się, że były Coca-Coli, produkowane w Afganistanie, czy też raczej teraz w Talibanstanie, tak? Bo jakimś cudem została tam linia rozlewnicza i jakimś cudem Coca-Cola przynajmniej na to pozwala, albo może i działa w tym świadomie i są tam robione i one trafiały z tymi wszystkimi robaczkami i szlaczkami na rynek rosyjski z takim przebiciem, że głowa boli, tylko głupi by tego nie próbował robić, tak? Tak, no ale jest lepszy sposób. Ale jest lepszy sposób, bo po co płacić za oryginalny towar? No po co? Tak jak można, powiedzmy sobie, nawet wydaje się, że te towary, które są w tym imporcie równoległym, wydaje się, że nawet nie są produkowane poza granicami Rosji. Ale podobno są z importu. Ale są często właśnie tutaj Kaukaz przoduje w napojach tak zwanych alkoholowych, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ale okazuje się, że równie opłacalne jest produkcja napojów gazowanych. W końcu należy pamiętać, że wśród muzułmanów picie alkoholu jest zabronione, natomiast nikt nie mówi o zabronieniu jego produkcji, zwłaszcza jeśli zasilasz tym niewiernych. O właśnie, tak, produkcja jak najbardziej jest zakazana. Też? Tak, to jest jeszcze gorsze, ale jeżeli jest to dla
tak naprawdę niewiernych i wroga, Aby to jest pognębić. skazane, to jest skazane, tak, to jak najbardziej, tak. I tak to wygląda, bo nawet jeżeli popatrzymy na przykład na kraje takie jak Malezja, gdzie faktycznie no, za to byś dostał ciężkie więzienie, to Malezja też produkuje jakieś alkohole na eksport, tak, i to jest w porządku, tak, to jest według prawa na przykład szariatu jak najbardziej wskazane. No i słuchajcie, wygląda to tak, że udział tych podrabianych produktów gazowanych, teraz mówimy, nie mówimy o alkoholach, on wynosi, słuchajcie, już 20%. No tutaj mamy takie informacje, że 10%, natomiast mamy dwa jak gdyby typy szacunków. Jedni mówią, że to jest 10%, a niektórzy mówią, że już przekracza 20%. A więc ciekawie, jak to wygląda, takie dane będę starał się odnaleźć na rynku alkoholi, bo wydaje się, że tam sytuacja jest dziwna. Bo z jednej strony cały czas mamy wzrosty na sprzedaży tej oficjalnej, ale wiemy, to jest tylko kwestia jakichś dodatkowych danych, że mamy też, bo sami jak gdyby producenci tych alkoholi potwierdzają, ponieważ robią też własne badania, które nie chcą ujawniać, że mamy wzrosty na alkoholu nielegalnym i właśnie wskazują te republiki południowe oraz te regiony południowe, no jako ten główny problem. Tylko że na ten moment państwo rosyjskie jest na tyle słabe, że nie będzie tym tematem się zajmować. I można też powiedzieć, że picie oryginalnych napojów zachodnich, tych gazowanych, to będzie taka mocna nutka dekadencji, a ci, których będzie stać tylko na świadome podróbki, to będzie lekka nutka dekadencji, ale no wiesz, ale jak kto będzie wiedział, co jest co? Jak to odróżnisz, tak? Kupujesz butelkę, wiesz, etykieta się zgadza, no bo to ja myślę, że w obecnych czasach podrobienie etykiety tych napojów Potrzymaj mi piwo. Nie jest skomplikowane, tak? Dopiero jak otworzysz, no to może po smaku pewnie niektórych dojdziesz, tak? Pamiętacie kiedyś, a może nie wszyscy, ale było kiedyś jeszcze za czasów PRL-u takie coś, co się nazywało polokokta. Teraz jako takie są różne wersje produkowanych przez polskie firmy napojów kolopodobnych, ale o innej nazwie. No to teraz bądźmy szczerzy, nawet gdyby mieli od nas brać, jak to mówiono wtedy kiedyś, tą kolę buraczankę, tak, robioną na nie wiadomo czym, ale wyglądała podobnie, dadzą radę. No zobaczymy jak to będzie. Myślę, że będziemy cały czas szukać takich informacji, bo myślę, że ten problem, który mamy w napojach gazowanych, jakoś mi się wydaje, że również dotyczy tekstyliów. Wiemy na pewno, że dotyczy smartfonów, bo dochodzą takie informacje, że na tych rosyjskich, powiedzmy, targowiskach, no w tym momencie ponad połowę, no to stanowią podróbki. I teoretycznie wydawało się, że no jeżeli ktoś chce kupić oryginalne, no to musi iść do sklepu i z tego importu równoległego kupować, natomiast no te produkty w sklepach są odpowiednio droższe. Ale zostaje jeszcze jedna rzecz, która będzie wtórnym elementem tego zjawiska chyba. Bo skoro będą produkować tak dużo tych podróbek w tym obszarze świata teraz, siłą rzeczy, skoro zarabiać będą tak dobrze na Rosjanach, będą chcieli zarabiać lepiej, więcej na lepszych walutach i będą próbowali wypchnąć te podróbki w świat. No niestety trzeba się liczyć, że ten biznes gdzieś, ja zresztą o tym mówiłem, tak, że my z jednej strony no, współczujemy Rosjanom, natomiast no, pewne rzeczy, jeżeli chodzi o przestępczość, jeżeli chodzi o tworzenie tych fortun mafijnych, no one się będą rozrastać, no ponieważ przy tak słabej centralnej władzy, która ma inne problemy, przy tak silnym zasilaniu, no bo te osoby, które będą wracać z tej wojny, będą zasilać tego typu organizacje, to stanowi zagrożenie również dla całej Europy i krajów sąsiadujących z Rosją, tak, Turcji, Kazachstanu i tak dalej. Więc musimy mieć to na uwadze. Dobrze, teraz jak mówiliśmy o Kazachstanie, to przejdźmy do informacji na temat transferów pieniężnych do krajów Azji Centralnej, bo po raz pierwszy mamy spadek. W 2022 mieliśmy cały czas odpływ
No i tutaj mieliśmy te transfery. No i tu rekordowe. Rekordowe. Natomiast z jednej strony można się cieszyć, tak, że teraz nie ma tych transferów, ale wydaje się, że powoli to zaczyna się, no bo też jak gdyby patrzymy, mamy bazę, tak, no bo porównujemy się w tym momencie lipiec do lipca zeszłego roku, tak, to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast no przepraszam, tu mamy dane z maja. Maja i czerwiec. Maj, czerwiec, tak, nie lipiec. Maj, kwiecień, dokładnie. Wydaje się, że w tym momencie mamy spadki, tak, a więc ten trend powoli, czyli ten, kto miał już wywieźć te pieniądze i wyjechać. Może inaczej. Ten, kto miał je wytransferować legalnie. To już to zrobi. To już to zrobi. Natomiast te wszystkie statystyki, musimy wziąć tutaj poprawkę, no nie będą obejmować tych pieniędzy, które nie są w statystykach. A tu teraz jest, zanim dojdziemy do końcowego punktu, jest dodatkowa informacja. Większość z Was kojarzy systemy przesyłu pieniędzy, które nie są systemami bankowymi, prawda? No w naszej przestrzeni, nie wiem, Western Union i MoneyGram, znacie to, lata, nie jest to wszystko tanie, ale szybkie, skuteczne działa. Coraz tańsze. Tak, coraz tańsze. I teraz to, co się działo z tymi transferami, trzeba podzielić na te dwa światy. Bankowy, o którym wtedy wie wszystko Bank Centralny Rosji, i ten na systemach przekazów pieniężnych. Pozabankowy. Ale generalnie rzecz biorąc, rosyjscy ekonomiści szukający tych informacji grzebali tu i tu. I nawet powiedzieli, że więcej informacji dało się znaleźć w tych systemach pozabankowych. No i teraz przypomnę, był czas, że pracujący przed wojną w Polsce Ukraińcy, właśnie Western Union i tak dalej, wysyłali pieniążki do rodziny. Tak? Znaliśmy to wszyscy. Tego samego użyto, ale rosyjskich systemów tego typu, albo tych działających w Azji Środkowej. W Azji i w Rosji. Tak? I wysyłano te pieniążki. Tylko teraz, kto to robił? I teraz tak, pula tych, którzy uciekali z Rosji, chociażby przez to, że w tej chwili mobilizacja, kontrole graniczne pewne rzeczy wstrzymały, no pula tych, którzy mogli zwiać, mniej więcej się wyczerpała. Nasyciła, tak. Żeby zwiać, to trzeba mieć teraz dużo pieniędzy, albo się jednak nie uda. Oni oczywiście brali swoje pieniądze w każdy możliwy sposób, w walizce też. Ale teraz jakbyś zwiewał tak naprawdę, to tylko, jako osoba fizyczna, to tylko w walizce możesz to wywieźć, a to jest ryzykowne, bo jak dasz za małą łapówkę na granicy, to stracisz wszystko, nie tylko łapówkę, ale i resztę w walizce. Natomiast te limity, one ostatnio wzrosły znowu, także nie tam jakieś drobne tylko, tak. Można więcej, no ale każdy na to bardzo dokładnie patrzy. No ale zawsze jak jest rynek pewnych potrzeb, to są dwie strony, odbiorcy, nadawcy, klient, dostawca. No i te banki centralne krajów tamtych, widząc jak się to fajnie działo, ile do nich pieniędzy przychodziły, były zadowolone. Same banki tych krajów typu Kirgistan, Kazachstan, Armenia, Gruzja też się cieszyły, no, wpadały do nich pieniądze. Ale teraz, jeżeli się to w ogóle zdarza, to są walizeczki. I o ile na transfery wolą robić halt, panie, my nie chcemy żadnych wtórnych sankcji czy jakichś takich, ale jak przychodzisz z walizką, to stary, jak na filmie Miś, no co mam mnie verstehen? Zalegalizuje się gotóweczkę, zalegalizuje się kamienie szlachetne, złoto i tym podobne. Tak, tutaj piszecie bardzo ciekawą rzecz, że BRICS stanowi 18% światowego PKB, a 70% ludności globu. Ja chciałbym wam przypomnieć, że jak gdyby moje zdanie na temat BRICS to nie jest sprawna instytucja na ten moment. Nie ma jeszcze instytucji jako takiej. Znaczy nie ma nawet instytucji, tak? No to jest jak gdyby nieformalne tak, porozumienie, czy jak gdyby pewnych... Nieformalny sojusz kilku krajów. Nawet nie sojusz, tak? No bo trudno mówić o sojuszu pomiędzy Indiami a Chinami, tak? Tam są różne interesy. Tak? Nieformalne forum współpracy ekonomicznej. Trochę tak, a więc tam daleko jest do jakiejkolwiek współpracy. Chiny mają inne interesy niż Rosja, niż RPA, niż Brazylia.
A więc tutaj nie traktujmy to bo my jakoś myślimy o tym chyba BRICS-ie jak taką alternatywę do Unii Europejskiej czy G7. Jeszcze długo nie, a potem To nawet do G7 jest daleko, no bo G7 ostatnio pokazuje, że tak naprawdę robi to, co powinno robić ONZ. Tak? Czyli ma różnego rodzaju uchwały dotyczące czy odbudowy Ukrainy, czy też zamrożenia aktywów rosyjskich i tak dalej. No BRICS nie jest w stanie, ja nie słyszałem jakiejś takiej, to już OPEC plus powiedzmy to jest faktycznie to jest sojusz, sformalizowany kartel i to faktycznie ma jakąś siłę, ale BRICS nie, tak? Tam nawet są konsekwencje, tak? Bo jak Rosja nie obniżała produkcji tak jak miała obniżać, to potrafili pociągnąć za sznurki, i Rosja musiała zacząć coś robić zgodnie z tym, co było uzgadniane. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że chociażby z powodu wojny, ale nie tylko wojny jako wojny, ale z powodu tego, że można być nagle wciągniętym, pomimo tego, że się ma inny paszport, do rosyjskiej armii i wylądować gdzieś na stepach Ukrainy, między 4 a 5 milionów pracowników tymczasowych z krajów takich jak Kazachstan, Kirgistan nie przyjeżdża do Rosji. Nie przyjechało w tamtym sezonie, nie przyjechało w tym sezonie. A oni co robili, pracując tam w tej Rosji? No wysyłali pieniążki w każdy możliwy sposób, chociażby na utrzymanie swoich rodzin. Jak ich nie ma, to tych transferów też nie ma. I to jest potwierdzenie tego stanu rzeczy, że ci ludzie nie przyjechali. Na czym przy obecnym poziomie bardzo niskiego bezrobocia w Rosji i braku rąk do pracy odczuwają to bardzo mocno. Tutaj pytacie cały czas o tym BRICS. Ja nie wiem, to nie będzie żadnej waluty BRICS. Pojawiła się mowa o tym, że może być bank BRICS, no ale kto będzie w razie czego rządził bankiem, jeżeli BRICS się sformalizuje, taki bank powoła? Tylko Chiny. Znaczy Chiny są zainteresowane swoim cyfrowym juanem i idą dosyć aktywnie i skutecznie do tego. Zmusiły w sumie i narzuciły Rosji rozliczanie się w juanach. Wiele krajów również na to rozliczanie idzie, a więc jeżeli bym szukał jakiejś alternatywnej waluty, to nie żadnej waluty BRICS, tylko juana. Który obecnie jak macie juany i dostaniecie zapłatę w juanach, to te juany prawie w każdym kraju możecie wymienić. I powiedziałbym, że również. W ten sposób Chiny zapewnią sobie rynek zbytu na, jak to powiedzieliście, Lukas, tak? Dla 70% światowej populacji? No ja im winszuję takiego pomysłu. Tak, tutaj też piszecie, no właśnie, to jest przykład właśnie tych różnych interesów. No Indie nie chcą ani wspólnej waluty BRICS, ani tym bardziej nie chcą cyfrowego juana, w ogóle nie za powiedzmy Chinami nie przypadają i nawet mamy problem, bo nie chcą tych rupii wymienić z rosyjskich na juany. Tutaj Rosjanie proponowali dosyć korzystne warunki tej wymiany, oni się cały czas nie zgadzają. No zobaczymy jak to. No jakoś chyba tą rozwiążą sytuację, bo to w nieskończoność tak nie może być, bo nie doczekamy się, że tak powiem, równowagi w tym handlu pomiędzy Indiami a Chinami. Znaczy no może się doczekamy za 5-6 lat, tak? No ale nie wcześniej. Dokładnie. Oni się w sprawach politycznych nie mogą dogadać i dyplomacji to nie zagra. Słuchajcie, miejsce 5, czyli droga benzyna, która się pojawiła na stacjach benzynowych, ale w Rosji, albo inaczej, nie w Rosji, na Ukrainie, na terenach okupowanych. My jakiś czas temu mówiliśmy o tym zawyżaniu tych cen, co się pojawiło też w sumie część na terenach okupowanych, bo na Krymie, ale również na terytorium Rosji. Dotyczyło to 4 regionów. W tym momencie wygląda, że również taką sytuację mamy, jeżeli chodzi o ten tak zwany obwód zaporowski. I tu się robi ciekawie, bo jeżeli na ogólnorosyjską telewizję wpuszcza się materiał z jakimś kompletnie nieznanym przedstawicielem lokalnej administracji, no, oni piszą tam lokalny rząd, to lokalna administracja okupacyjna, tak to nazwijmy. I on mówi, że nie może tak być, że takie spekulacyjne rzeczy się dzieją, że oni zaczną to monitorować, że oni będą tego pilnować i będą karać. No takie rosyjskie. Tak, no po co inaczej. To teraz zastanówmy się. Mówiliśmy już o tym, że po pierwsze
zabrano ten tak zwany tłumik paliwowy, czyli dopłatę państwową dla producentów. Nie zabrano. Zmniejszono. Od września będzie zamrożona, Tak. ale już dostawcy się przygotowali i podnieśli ceny hurtowe. Rynek reaguje z wyprzedzeniem. No tak, no bo po co ktoś ma dopłacać? To jest raz. Teoretycznie. Więc wiadomo, że ta ropa sprzedawana i benzyna z rafinerii będzie droższa dla odbiorców hurtowych. Teraz tak, mamy co najmniej dwie grupy, jak zawsze na każdym rynku, dwie grupy tych, którzy tą detaliczną sprzedaż prowadzą. To są sieci należące do wiodących producentów, nie wiem, Łukoil, oraz nazwijmy tak mniejsze, niezależne, większe, mniejsze ekipy dystrybutorów. No i teraz tak, ci związani z rafineriami, to im się jakoś, że tak powiem, zbilansuje pomiędzy detalem a produkcją, nadrobią to na sieciowych sklepach, które występują na tych stacjach benzynowych, jakoś to będzie. No ale ci, nazwijmy to niezależni albo mniejsi, no siłą rzeczy będą musieli podnieść. I tu wpadnie im kontrola. W ramach kontroli dostaną karę. I co? No to co? Albo będą mogli mieć kary, albo będą musieli sprzedawać to w takich maksymalnie cenach, jak zasugerują na przykład lokalne władze. I Urząd Antymonopolowy, bo tutaj głównie Urząd Antymonopolowy nakłada kary, zamyka stacje. To jest główny bat. Więc jaką mają alternatywę? Dokładać do interesu albo go zamknąć. Rosja uwielbia przerzucać swoje obowiązki państwowe na zwłaszcza prywatny biznes. Oni naprawdę go nie lubią. Tak, ja jakiś czas temu napisałem taki artykuł, w Rosji zaczyna brakować benzyny i faktycznie zaczyna, no bo jeżeli nie możecie podnieść tej ceny benzyny, to macie tendencję, żeby być może tej benzyny dostarczać mniej. No bo po co macie dopłacać do interesu? Bo na dieslu powiedzmy, na przykład cały czas jeszcze zarabiacie na sklepie i powiedzmy na LPG czy na czymś jeszcze innym. Powiedzmy LPG nie jest jakoś tam popularne aż tak w Rosji. No natomiast na tej benzynie no prawie nie zarabiacie albo wręcz może tracicie. W przypadku tych dużych no sytuacja będzie prostsza, no bo oni ustalają, że tak powiem, te ceny hurtowe, a więc to są ich stacje, no na stacjach będą mieli powiedzmy ujemną marżę, no ale na hurtowej sprzedaży będą mieli dodatnie, no jakoś wyjdą na swoje. No gorsza sytuacja jest w przypadku tych mniejszych sprzedawców, natomiast no trzeba się liczyć, że jeżeli we wrześniu ten amortyzator, czyli ten tłumik paliwowy zostanie zamrożony, no to będziemy mieli sytuację, że tej benzyny coraz bardziej moim zdaniem będzie brakować. No i tu jest jeszcze jedna rzecz, o której też mówiliśmy już wielokrotnie, bo rząd sobie wymyślił następną karę, czyli nie żeby zachęcać firmy, tylko żeby karać. Jeżeli się okaże, że tej benzyny na rynku będzie za to rząd będzie karał te firmy naftowe, zmniejszając im limity eksportowe. Ale trochę też karając siebie w sumie, no bo w tym momencie Rosja będzie mniej eksportować paliw, bo pomysł jest taki, no skoro jest za mało benzyny, znaczy rozwiązuje się inny problem, jest inny problem, natomiast próbuje się rozwiązać to, próbuje się rozwiązać jak gdyby inny problem. Bo problemem jest cena, natomiast rząd nie chce tego przyznać i próbuje zmusić firmy te właśnie naftowe, żeby tych cen na stacjach nie podwyższać i jeżeli będą podwyższać lub będzie brakować przede wszystkim benzyny, to te firmy nie będą mogły tak dużo eksportować za granicę. A ja ci teraz podam, jakby to powiedzieć, słowiańskie rozwiązanie tematu. To jest takie typowo rosyjskie. Tak no to podniosę to na wyższy level. Inny sposób rozwiązania tematu. Tak chrzcić tą benzynę, jak jeszcze nigdy tego nie robiono. Co oznacza, że do komunistycznych dobrych praktyk wrócimy, tak. Będą wlewać wszystko, co tylko chociaż trochę się pali. Powiedzmy, że pojawią się benzyny, nie wiem, znowu
86 oktanów, 78 czy jakieś takie, inne berbeluchy. No szczególnie na jakimś tam takim zadupiu, no teraz tam ten Samochody będą padać jeden po drugim. antymotopolowa tam może nie dojechać, tak, a wiesz, nie? Będą się psuły samochody jeden po drugim. Jeszcze te stare gaźnikowe, jako tako przeczyścisz gaźnik co jakiś czas, ale na wtryskach to będzie dramat. No szczególnie jak jesteś taką stacją detaliczną, masz do tego dopłacać, a tu nagle taka okazja, to tak jak są z tymi podróbkami Coca-Coli, też będziemy podrabiać benzynę. Brawo, brawo Rosja. Brawo. Słuchajcie, teraz przejdźmy do miejsca czwartego. Tu oddaję Ci głos. To jest o wojsku i... Powiedzmy, że dwie ważne instytucje państwa rosyjskiego mają dosyć różne spojrzenie na jedną i tą samą sprawę. No zasadniczo to nikogo nie dziwi, ale w tak ważnej sprawie. O co chodzi? Duma Państwowa zatwierdziła grzywny w wysokości do 50 000 rubli za naruszenie obowiązku rejestracji wojskowej. Zwiększyła. Tak, zwiększyła. Przedtem te grzywny były 3000. Więc tak 15 razy do góry ponad. Tak? To ma związek z pewnymi ruchami, że Rada Federacji versus właśnie Duma Państwowa inaczej patrzą na kwestie związane z wiekiem poboru i tym, czego bardziej brakuje, czy żołnierzy, czy pieniędzy. I teraz sobie wyobraźcie, że wprowadzają nowe przepisy, które sankcjonują od razu w wymiarze, bo to jest kodeks wykroczeń administracyjnych, czyli nie trzeba tego robić przez sąd, więc to dosyć szybko, bardzo ważne. Kara administracyjna. Kara administracyjna, która jest ewidencjonowana w systemie karnym od razu, więc jesteś przestępcą, jak ci to przywalą. I teraz tak, w zależności od tego, o co chodzi, za nieodebranie właściwej korespondencji, za uchylanie się od stawiennictwa, za nieaktualizowanie danych w systemie wojenkomatu. Jest katalog tego wszystkiego. I teraz sobie wyobraźcie. Kara była 3000 rubli. Przeciętne wynagrodzenie w Rosji to jest 15-20 tysięcy rubli? Nie, więcej. No to dobrze, liczmy 30 000 rubli około. To wiesz co, jest jeszcze więcej, tak, no ale powiedzmy... No to, ale nawet... Bo jest nierówno, wiesz, masz tak. Moskiewski, tak, gdzie tam będziesz miał ponad 50-60. Dobra, tak, no to ale tak, w zależności. Dla Moskwiczów jednomiesięczna pensyjka. 50 000 rubli. Tak? Tak, biedniejszych, tak. Jak nie masz za to zapłacić, no to od razu wpadasz w skutki drugie. Skutkiem niezapłacenia takiej grzywny jest na przykład odsiadka, czyli już będziesz karany. A kogo ostatnio zwijają jak świeże balerony prosto na front? No tych karanych, tak? Więc albo na tym zarobią, albo będą mieli wypełnione normy. Ale taki win-win, zobacz, tak, nie, grzywna ściągnięta, tak, nie chciał iść, uchylał się i poszedł. Dokładnie. Już nawet rosyjscy prawnicy mówią, że tak trochę to nieproporcjonalne do zarobków, do minimum socjalnego nawet i tym podobne. Ale to nie jest najważniejsze. Wyobraźcie sobie, no, są rzeczy, za które się kara, bo są wybitnie słuszne i kary wymagają. Na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu samochodu. To sobie wyobraźcie, że kara za prowadzenie pod wpływem, ten grzywna administracyjna to jest 30 000 rubli, a za niezaktualizowanie danych w wojenkomacie 50 000 rubli. Co jeszcze ciekawsze, oni porobili zmiany i teraz możesz być powiadomiony o pewnych rzeczach, bo założyli ci jako każdemu obywatelowi konto w tym ich systemie, nazwijmy to elektronicznego dostępu dla obywatela. Tak. Ich M-obywatel. A ty nawet nie wiesz, że go już masz, ale masz, bo państwo jest tak dobre, że ci go dało. Więc nieprzyjęcie korespondencji w tym systemie powoduje, że już podlegasz pod karę. Znaczy nie, no nieprzyjęcie, znaczy wystawienie. A nie odebranie? Wystawienie już jak gdyby starczy. Tak. Nie trzeba go odbierać. Nie odebrałeś, to twój problem, nie przeczytałeś. Nie przeczytałeś, nie zastosowałeś się do wezwania, będz wuja w czoło 50 000. Nie wiedziałeś, że w ogóle masz, tak, no bo niektórzy, wiesz, na przykład pozakładali ludziom w tym momencie i ci ludzie, nie wiem, mogą nie mieć nawet dostępu do internetu. Tak? Nie, no bo wyobraźmy, są też takie władza osoby. była tak dobra, że ci to dała, a to twoja wina, że nie korzystasz. Tak.
Natomiast no tutaj też są takie ciekawe bo są też kary dotyczące firm. Tak, a więc podniesiono też sankcje na firmy i na urzędników też państwowych za niezorganizowanie lub nieudzielenie dostaw sprzętu do punktów zbiórki lub jednostek wojskowych. Bo na przykład trzeba wesprzeć taki punkt werbunkowy jakimś sprzętem. Jest prikaz, że mają, nie wiem, 40 ławek dostarczyć i krzesła. Nie zrobią, urzędnik traci pensję miesięczną. Nie, tu więcej nawet. No, 60-80 tysięcy, no, tak? więcej, tak. No może urzędnik zarabia troszkę więcej. No tak, może. Tak. A firma? No tak, 500 000, a co? No, słuchajcie, ciekawe. No, ale też mamy miejsce trzecie, czyli dyskusje na temat wieku poborowego, bo przypomnijmy, że w Rosji brakuje żołnierzy. Paradoksalnie ten ludny ciągle kraj to ma duże... Ludny to teraz pojechałeś, tak? Ciągle powiedziałem, tak? Brakuje mu tych żołnierzy, zwłaszcza żołnierzy funkcji prostych, tej zwykłej, najzwyklejszej piechoty. Przy czym wczoraj miałem okazję wysłuchać bardzo wiarygodnego sprawozdania z walk, jak to ukraińscy specjalsi weszli czyścić okopy takimi 4-osobowymi zespołami. Powiedzmy, że to, co pokazano mi w telefonie, sugeruje, że prawdą może być to, że 4-osobowa sekcja to średnie, no nawet nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, ale średni wynik na takim czyszczeniu okopów sięga kilkunastu obezwładnionych, porażonych, najczęściej zastrzelonych lub wysadzonych w powietrze rosyjskich żołnierzy na jednego operatora SOF. To ciekawe. To jest bardzo ciekawe i wiemy, że takie rzeczy się dzieją. Nawet jeden film taki przecież dotarł. Było widać. Wtedy były dwa takie. No, oczekiwania, czy to przypadkiem nie był Wargonzo wśród nich, tych ofiar, Popow. No ale takie rzeczy robią ukraińscy specjalsi. Jeżeli prawdą jest ten wynik, to skala rosyjskich strat lokalnie może być dużo, dużo większa, a jest skrzętnie ukrywana. Tutaj pytałem, czy wyzdrowiałeś. Chciałem powiedzieć, że kapitan cały czas się leczy, jeszcze nie wyzdrowiał, ale pracujemy nad tym. Tak, jestem na fali wznoszącej. Tak, zdecydowanie. Tak. Ale słuchaj, no to w końcu, bo powiedzmy, jak to ma zostać tak, czyli pomysł jest tak, teraz mamy ile? 18-27. 18-27 to jest ten przedział, kiedy jest pobór i biorą cię jako obrońcę ojczyzny po raz pierwszy, zielonego kompletnie, który nic nie umie, i idzie się nauczyć, jak na szkolenie być żołnierzem, zakładać onuce i zakładać buty. Ale to Rada Federacji stwierdziła, że trzeba tych żołnierzy więcej, szybciej, lepiej i obniżyć ten pułap do wieku lat. Duma. Przepraszam. Duma. To Duma się sprzeciwiła temu rozszerzeniu. Odwrotnie. Mam syndrom dnia wczorajszego. Okej. Więc Duma chce obniżenia do 18 lat, ale jednocześnie rozciągnięcia górnej granicy do lat 30. Widzisz? A Rada Federacji 2 prominentnych członków widzi to inaczej, żeby to zostawić tak, jak jest. Tak, Bondariew i Kliszas. Fajnie. Jak to Duma argumentuje? Duma mówi, że nie można zabronić obywatelom naszej ojczyzny, żeby mogli służyć jak najszybciej w naszej armii i nieść tą wolę denazyfikacji na zachód. A mam pytanie, bo jak taki 18-latek może na ochotnika teraz? Powiem szczerze, zakładam, że było to możliwe, ale teraz będzie miało podkładkę prawną, a wtedy musiała być, powiedzmy, jeszcze zgoda rodzica, a teraz już będzie bez. A, no tak. No. Bo oni sobie pierwotnie, tak, Duma wymyśliła, że to miało zostać zmienione. Znaczy inaczej, w pierwszym projekcie miało zostać zmienione na 21-30, przy czym to 30 od razu, a to tych 21 miało się dochodzić tak rok po roku, stopniowo. Potem, że do tych 21 i 30 rok do roku zwiększać o rok, natomiast ostatnio właśnie Duma powiedziała, że jednak od 18 do 30, bo wtedy więcej będzie tych patriotów wcielonych do wojska, natomiast pytanie jest, wiesz co,
Dlaczego? Bo tutaj wydaje się znowu, że mamy taką, wiesz, troszeczkę jakąś kokieterię, no bo pamiętajmy, no kto był, czyli to był pomysł w ogóle, tak, te zwiększenia. Pomysł zwiększenia wynikał z tego, że brakuje żołnierzy. Tak, ale on Trzeba pochodził, rozszerzyć wiesz, bazę. ale on pochodził już od Szojgu, tak? No bo jak gdyby Tak. ten pierwszy projekt był ministra obrony, a Rada Federacji tak nie do końca tutaj, jeżeli chodzi o tych dwóch panów, lubią się z ministrem i być może jest to z tym związane, tak? Bo ja nie widzę jak gdyby powodu, dlaczego Rada Federacji miałaby tak nagle bronić swoich To jak się że tak powiem, zastanowię, poborowych. to widzę jeszcze jedną rzecz, no bo bądźmy szczerzy, na Ukrainie ginie kwiat, młodzież, przyszłość tego narodu, tak? To prawda. W przypadku Rosjan, jak patrzymy na jeńców, jacy zostali wzięci, dominują, No tak, okej, niech będzie, 40-latkowie, ale w takiej kondycji, tak fatalnie wyglądający, że u nas to 30 lat temu tacy byli fatalni, a tam dalej tacy są, albo i jeszcze starsi. Natomiast tej takiej czystej młodzieży nie za dużo. W obozach jenieckich, bo niedawno był materiał na ten temat, świetny, akurat to chyba Łukasza Maziewskiego. Tak, ale ogólnie, wiesz co, po obu stronach jest dużo, nie ma tej dużo młodzieży. Dokładnie, ta średnia wieku jest raczej zaawansowana, więc nie widać tych młodych, wziętych tak od razu, żeby ich było dużo na tym rosyjskim froncie. Była też deklaracja przecież samego Władimira Władimirowicza, że ci poborowi nie będą jechali, chyba że będą sami chcieli. A jak to w Rosji bywa, nie można nie być ochotnikiem, tak? No jest to tak jak dobrowolne podatki, tak? Ale jest jakiś tam klincz delikatny, ale i tak zasób poboru jest rozszerzony, będzie to skuteczne i będą brali każdego, kogo tylko się będzie dało. Chyba że, no mówię, handel żywym towarem się już zaczął i poszukiwanie tych, którzy będą na zastępnik iść w kamasze, już jest na wysokim poziomie. Pieniądz krąży w obiegu, wszyscy zadowoleni. Tak, tutaj przypominacie o tym, żeby lajkować. Dziękujemy za przypomnienie, bo my czasami o tym zapominamy. W ferworze rozmowy. W ferworze, tak, tych rzeczy dotyczących Rosji. A więc jeżeli ktoś ma ochotę, to like, kciuk w górę, dzwoneczek, możliwość też subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robi. Jeżeli ktoś ma ochotę, również może wspomagać nasze kanały, zarówno kapitana, jak i mój, zostając patronem, czy osobą, która wspiera na YouTubie. A ostatnie nasze spotkanie pokazuje, Tak, że pokazuje, że cenimy myślę, że sobie kontakt z patronami. warto, można się z nami też osobiście spotkać, no więc myślę, że tego typu spotkania też będziemy coraz częściej organizować. I tak sobie przeszliśmy do miejsca drugiego. To miejsce drugie przygotował kapitan, ponieważ no dzisiaj pewnie, to wczoraj przygotowywaliśmy, bo bym pewnie nie dał rady wszystkiego sam zrobić. Natomiast mówimy tutaj o następnych sankcjach, które dotyczą Rosji. Wydaje mi się, że najbardziej istotne są te sankcje tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, no i tą słynną listę SDN, na której pojawiają się różnego rodzaju przedsiębiorstwa i pojawienie się na tej liście powoduje najczęściej, że nikt nie chce współpracować z tymi firmami. Tak, stajesz się zapowietrzony. Jeżeli chodzi o cały Zachód i również na przykład niektóre kraje Zatoki Perskiej, okazuje się Ameryki Południowej, zaczynają się różnego rodzaju problemy. Azja Południowo-Wschodnia też dołączyła do tego, a teraz już nawet kraje Azji Środkowej. Jest jeden wyjątek. Tak, ale widzisz, to jest ciekawe, że bardziej właśnie do wyobraźni działają, nawet jak pojawiły się banki na liście SDN, to nagle Chińczycy się obudzili i powiedzieli, że te karty MIR, co tam przestają dla tych banków działać, wypłaty przestają działać, ale jak wcześniej były te sankcje europejskie, to nie, to w porządku. Ale jak Amerykanie wpadają kij w mrowisko, trudniej się. Trudniej, tak. Wszyscy nagle się zaczynają mocno obawiać. Ale teraz tak, popatrz, RPA. RPA tańczy cały czas na brzytwie. Putin chciał teoretycznie wziąć udział w tym szczycie BRICS-u.
potem ogłosił, że w związku z tym, że RPA nie może się nie stosować do wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, no to, że się nie zjawi, będzie Ławrow. A co teraz właśnie robi RPA? Pracuje nad specjalną ustawą, która pozwala na to, aby osoby z władz różnych krajów, w stosunku do których są tego typu zarzuty lub wyroki, nakazy instytucji prawa, prawnie uznawanych na całym świecie, to żeby nie mieli obowiązku ich aresztować. No popatrz, jaki dobry kraj. Tak, natomiast ja bym tutaj na ekonomiarosji.pl znajdziecie informacje dotyczących taką szczegółową tych sankcji. My nie będziemy wymieniać wszystkich, ale skupimy się na dwóch i właśnie na tych sankcjach amerykańskich, bo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy, że już w tym momencie wszystkie po Halliburtonie, tak, i pozostałych firmach, cała trójka wycofała się, jeżeli chodzi o firmy, obsługę pól naftowych. No i teraz słuchajcie, mamy trochę uzupełnienie tego i to jest ciekawe. Widać, że ktoś zaczyna tutaj powoli w Stanach dokręcać tą śrubę, bo Eurasia i Siberian Service Company są wpisane na listę SDN, co oznacza, że cokolwiek oni zamówią, to nie może im zostać dostarczone, szczególnie jeżeli chodzi o ten sprzęt zachodni, ale również też chiński, a to są, bo o ile te firmy zachodnie to było tak 15%, ale na tych trudnych odwiertach i tak dalej dostarczali te kluczowe rzeczy, o tyle te dwie rosyjskie firmy, o których mówimy, no to są największe firmy i one odpowiadają za większość, tak? I również mamy następną firmę, czyli Gazprom i tutaj mamy część tego Gazpromu i tutaj również dostali bana, jeżeli chodzi, oni się zajmują budownictwem naftowym i gazowym, uzupełniają jak gdyby te dwie firmy, o których wcześniej mówiliśmy, a więc zaczyna być taka sytuacja, że ktoś uderza w sektor. To już nie jest tak, że sobie tam wpisujemy te firmy tak trochę z przypadku. Tu zaczyna być coś takiego, że teoretycznie w tym momencie Rosjanie będą mieli, to nie będzie tak od razu, tak? Bo część jak gdyby im się udało też zmagazynować tych rzeczy, część nie udało się też ściągnąć. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał dostarczać do Rosji, zobaczcie, tu nie mówimy o jakimś sprzęcie wojskowym, tylko o sprzęcie do wydobywania ropy i gazu. I jest na SDN-ie, na tej liście. No i teraz wszystkie firmy z Zatoki będą musiały się 2 razy zastanowić, bo jeżeli zostanie im udowodnione, no to będzie złamanie amerykańskiego prawa, no i również wszystkie firmy chińskie. I teraz jak się przyjrzeć dokładnie opisom tego, to widać, że będzie pełne śledzenie ładunków w każdej części, identyfikowanie i jeżeli nawet ma to trafić do jakiegoś kraju innego, aby stamtąd docelowo, jest szansa to wszystko wyłapać i sankcje wtórne na pewno będą stosowane. A tymi sankcjami wtórnymi mogą być zblokowanie rachunków, na których na przykład są zdeponowane środki do zapłaty za to. Tak, ale mamy dwie rzeczy, pamiętaj, Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Sprawiedliwości. Tam mogą... I Departament Stanu. 3 departamenty. Tak, a więc szczególnie Departament Sprawiedliwości, nie ministerstwo. Więc jeżeli mamy ten Departament Sprawiedliwości, który jest to zaangażowany, no to te firmy mogą być oskarżone o świadome łamanie amerykańskich sankcji, no za co nie tylko grozi zablokowanie tych środków, no ale różne reperkusje, tak? No więc to moim zdaniem nie jest do końca dobre no to nie jest dobre, nie jest to pozytywna informacja dla Rosji. No i jest drugi obszar najważniejszych sankcji. Jakiś czas temu też mówiliśmy, że jest pewien zakres rosyjskiej gospodarki, bardzo hermetyczny, który sobie świetnie radził od lat, jest koniem pociągowym. O tym też mówiłem z Mateuszem Duchem. To jest ich branża nuklearna. Okay.
No na tym ja się troszkę w Rosji mniej znam. I zarówno eksport technologii w postaci budowania elektrowni atomowych, widzę Węgry, dostawy paliwa nuklearnego, obsługa tego wszystkiego, bezpieczeństwo, no wiem, Rosja i kwestia bezpieczeństwa nuklearne, ale jednak No nie, no muszą. jest takie coś, nawet mają taką firmę Atomprom Безопасность i wyobraźcie sobie, że właśnie walą w tej chwili w te firmy zajmujące się eksportem tych technologii. W związku z czym są w stanie spowodować poważne odcięcie nadal istniejącego strumienia dewiz, jakie trafiają do Rosji poprzez ten biznes. Czy na tym stracą Węgry? Teoretycznie jest taka możliwość. I inne kraje. Ja przypomnę, że kiedy Zachód w znacznej mierze ograniczał się, jeśli chodzi o eksport technologii nuklearnych, o tyle Rosjanie nie mieli żadnych hamulców. Więc jest ciekawie. Cała inna reszta spraw zrobionych przez Kanadę, Australię i tak dalej jest też dotkliwa, jest wredna, a już wycinanie tych kart MIR to już do końca, ale tego jest dużo. Chcecie, przeczytajcie to na ekonomii Rosji, a tu na spokojnie wiedzcie, że zaczął obrywać rosyjski przemysł, cywilny przemysł nuklearny. Tak, słuchajcie, teraz przejdźmy do miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze jest dosyć długi chyba artykuł na temat inflacji w Rosji na ekonomii Rosji.pl. Ja tutaj dałem tytuł, akurat ja pisałem ten artykuł, a więc jeżeli byłyby jakieś pytania, to możecie też pod artykułem pisać. O co chodzi? No my mówiliśmy, kiedy pewnie w październiku, w listopadzie zapowiadaliśmy tą i zarówno dewaluację rubla, Nie będą mieli innego wyjścia. że nie będą tak, jak ktoś sobie przypomni, tak, bo wiele osób mówi, że różne rzeczy ludzie prognozują, sprawdzają się, nie sprawdzają. Jak na razie no nasze rzeczy się chyba sprawdzają, patrząc na to, jak to wygląda. I że nas dalej słuchacie. I że nas dalej słuchacie, tak, no to jest też również potwierdzenie, że cały czas przybywa i zarówno słuchaczy, jak i patronów, którzy chcą, żeby kanał się rozwijał. Natomiast mówiliśmy o tym, że inflacja nieoficjalna, taka prawdziwa, będzie kilka razy albo nawet więcej, większa od tej oficjalnej. No i teraz mamy sytuację, że również bank centralny zaczyna mówić podobnie. Co się stało? No, w ostatnim tygodniu Ruski agencie. bank centralny podniósł stopy procentowe w Rosji. Przypomnijmy, on o 1 punkt procentowy, teoretycznie niedużo, natomiast no, pokazuje to kierunek, bo według Rostatu mieliśmy inflację w czerwcu 2,5, na początku lipca wzrosła do 3, bodajże 15 czy 3,17. Czyli słuchajcie, no u nas jest 11, nie? No to ktoś by powiedział, no co tam te 3%? 10,47. No i większość powiedzmy tych rosyjskich fanów albo osób, które bezkrytycznie wierzą w rosyjskie dane, no publikuje tego typu rzeczy. Natomiast no bank centralny jakoś nie wierzy do końca, bo mówi, że inflacja w Rosji jest wyższa i cel na ten rok to dla banku zbicie tej inflacji, słuchajcie, do 5-6%. Ojo. Do 5-6% i po to zwiększył teraz stopy procentowe, te stopy procentowe 1 punkt, ale co ciekawe, zapowiedział, że na następnym posiedzeniu, jeżeli sytuacja się nie poprawi, stopy procentowe zostaną podniesione. Nawet podał już liczbę 9,3. Więc ja zadam pytanie przewrotne. Ciekawe. Nie? Kiedy zostałeś rosyjskim agentem, a kapitan Lisowski razem z tobą, bo przecież trzeba być ruskim agentem, żeby takie rzeczy mówić kilka miesięcy wcześniej, bo przecież to kompletnie nieprawda mogła być. No i jak tak mogliśmy? Tak, no tutaj podajecie, że prawdziwa inflacja 25-35. Tak. My jesteśmy gdzieś podobnego zdania, o tym wielokrotnie mówiliśmy, że tam po prostu tego przecinka nie trzeba czytać i wtedy, słuchajcie, możecie polegać na tych danych z Rostatu, czyli z 25 na 31. Być może w lipcu pojawiło się. Natomiast
podobnego zdania, a nawet chyba bardziej radykalne są niektóre zachodnie źródła. Tutaj na Ekonomia Rosji umieściłem taką tabelę, która jest dosyć znanego profesora, który zajmuje się makroekonomią. Instytut Johna Hopkinsa. Instytut Johna Hopkinsa, pan nazywa się profesor Hanke. On co jakiś czas tworzy taki ranking. Jeszcze w zeszłym roku Rosja była bardzo daleko, natomiast ze względu na to, że dobrze sobie radziła, jeżeli chodzi o surowce, natomiast od zeszłego roku widzimy cały czas trend wzrostowy i on podaje, że w Rosji inflacja jest w maju 69% i umieścił Rosję na 9. miejscu. Co Czyli prawda, w top 10. w top 10, ale tam są sami przyjaciele, tak? Bo mamy Iran na 10. miejscu okazuje się, mamy Kubę na 7. miejscu, co tam mamy? Południowy Sudan, Syria na 4. miejscu, Wenezuela na 2. No i na 1, słuchajcie, Zimbabwe, Rosja będzie miała problem, żeby doganić to Zimbabwe, bo to jest 1200, to jednak jest liczba. No tak. To myślę, że nawet w Rosji się to nie jest uda. To pewien topik, ale nie zapominajmy, że jest tam również na miejscu 5. Argentyna, która ma lewicowego prezydenta Lula da Silva, tak? Więc to Brazylia. Brazylia, dobra, ale lewicowy prezydent jest też w Argentynie, więc myślę, że będą się przesuwać do czuba bardziej. Jest szansa, tak? My troszeczkę jak gdyby jesteśmy bardziej tutaj umiarkowani niż Instytut Johna Hopkinsa. Myślimy, że to jest te 30%, tak jak tutaj piszecie na ten moment. Natomiast zobaczcie, jaki jest trend, bo tutaj trzeba też spojrzeć na to, dlaczego mamy taką tendencję, tak? Bo nawet dane Eurostat pokazują, że ta inflacja rośnie, nie? Czyli pomimo, że oni oczywiście symbolicznie, tak, bo oni sobie liczą na przykład produkty spożywcze z zeszłego roku, że tak, których nie można nigdzie dostać do koszyka inflacyjnego, jest wiele takich elementów, o których rozmawialiśmy. Natomiast jaka jest główna przyczyna, omówmy sobie, tej rosnącej inflacji i dewaluacji rubla? Bo z czego się ta inflacja bierze? Z kilku jak gdyby przyczyn. Pierwszą przyczyną jest dewaluacja rubla, czyli te produkty europejskie, które w zeszłym roku były tańsze, w tym roku są droższe. Produkty chińskie, które były w zeszłym roku tańsze, w tym roku są droższe. Tak? Mamy dewaluację w stosunku do juana przekraczającą rok do roku 50%. Mamy też informacje dotyczące na przykład cen chińskich samochodów, które okazuje się, że są droższe niż w Chinach, to jest skromne 50%. Do 50 nawet procent, tak. I teraz cały czas drożeją. Tutaj tam mamy te pierwsze informacje, że w lipcu już dilerzy, głównie tych samochodów chińskich oraz również tych używek, które się sprowadza z Azji, podniosą ceny o 10, tak z miesiąca na miesiąc, o 10-15%. Mamy też informacje, że usługi dla ludności zostaną podnoszone. Nawet ostatnio, o czym akurat tego nie macie w artykule, nawet Gazprom podniósł ceny za gaz, i dostał pozwolenie, bo tam też mamy ceny regulowane. I o 8%, tak, a to jest któraś już podwyżka z rzędu. Co jest przyczyną? Słuchajcie, przyczyną jest to, że Rosja, jeżeli chodzi o eksport, to za czerwiec to miała takie wyniki, ciutkę może tak jak Polska. A większy kraj? Polska, tak jak Polska, słuchajcie, tak? Kraj, który jak gdyby śpi na surowcach, ma wyniki z eksportu kraju średniego europejskiego. I to, co mówiliśmy już wielokrotnie, bilans handlowy z nadwyżki bilans płatniczy z nadwyżki, bo nie tylko handlowy, powiedzmy ten cały płatniczy, 227 skurczył się w tym momencie do 50 kilku. I co gorsze, w czerwcu mieliśmy ujemne wartości, czyli więcej pieniędzy z Rosji wypływa niż wpływa, co jak gdyby burzy cały model rozwojowy Rosji, co jest niezwykle groźne, ja o tym wielokrotnie mówiłem, niezwykle groźne dla
dla państwa rosyjskiego, dla Imperium Rosyjskiego bardziej groźne niż obecna wojna. Co gorsze, produkty chińskie wypierają produkty rosyjskie. Rosjanie dużo mówili na temat autarkii, czyli takiej tej niezależności gospodarczej, suwerenności i tak dalej. No tylko, że skończyło się na planach. A w tym są dobrzy. A w tym są mistrzami świata. I tu często jest takie nieporozumienie, bo jak na przykład Rosjanie mówią, tam ostatnio zapowiedzieli, że będą na przykład produkować 5 razy więcej, 6 razy więcej myśliwców 5. generacji. No to znaczy, że słuchajcie, zapowiedzieli. Tak samo jak zapowiadają, że mają jakiś tam wzrost, będą mieli gospodarczy, czy zapowiadają, że jakieś inwestycje będą, czy zapowiadają, to zapowiadają. Natomiast w naszej prasie europejskiej bardzo często zapowiedzi mylone są. Tak jak na przykład mieliśmy, że Rosjanie będą eksportować, zwiększą eksport do Chin gazu, nie? Ale jak? I że jest budowana, nawet ja już takie widziałem, że jest budowana siła Syberii 2. Tylko że to są zapowiedzi i to są plany. Pamiętajcie, rozróżniajmy zawsze dwie rzeczy. Plany rosyjskie, które są niebotyczne, od potem realiów. Mieliśmy zapowiedzi w zeszłym roku, to również pisałem na Ekonomii Rosji, zwiększenia o 400% produkcji wojskowej. Jak się skończyło? Na kilkunastu procentach. W tym momencie może będzie kilkadziesiąt. Tutaj wiele z Was pisze, że Rosjanie się zaczynają ogarniać. Nie, poczekaj, jest coś pozytywnego. Faktycznie, znalazłem. No. Zwiększyli poziom dbania o satysfakcję klienta. Customer care mi się poprawił. Przykład? No to proszę Państwa, ogłosili, że wstrzymują sprzedaż samochodów Łada konkretnego modelu, ponieważ w zbyt wielu były albo krzywo przymocowane zderzaki, albo schodziły... Nie, one krzywe w ogóle były. No, krzywe. Wylane krzywe. Schodziła farba ze świeżo lakierowanych samochodów. No w końcu rosyjski klient ma jakieś wymagania. Nie no, zaraz Ci napiszą, w Teslach nie jest lepiej. Nie wiem, nie jeżdżę Tesla. Nie jeździmy Teslą, nie wiemy, ale wydaje nam się, że jest lepiej. Jeżeli miałbym wybierać, wolałbym tą Teslę niż tą Ładę, ale jeżeli tutaj będziecie innego zdania, no to być może komuś uda się tą Ładę też zakupić. I nie jest wykluczone, że mając kluczyki od mojej Łady, przejdę 3 klatki dalej do sąsiada i też otworzę taką samą Ładę tym kluczykiem, bo też z tym mają problemy. Tak, tutaj Filip, którego pozdrawiam, z którym wczoraj rozmawialiśmy, no pisze, że Rosjanie, znaczy, że Syberia 2 to jest rosyjskie sprzedawanie marzeń i tyle. Ja myślę, że nie tylko ta Syberia. Jeżeli spojrzymy, ile oni mieli statków wybudować, ile samolotów cywilnych, przecież tam były, teraz zostały wprowadzone te 5-latki znowuż, no i w ramach tych 5-latek tam są oczywiście deadline'y, plany i wszystko jest pięknie, no tylko, że tak to zostaje. No i tu mamy oczywiście różnego rodzaju też zapowiedzi rosyjskiego rządu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do tego, co jest przyczyną obecnej inflacji, problemów i dlaczego ten eksport tak słabo idzie, no ropa naftowa i gaz. Ale dopełnia to jeszcze sam rząd głupotą swojego postępowania, bo jednocześnie napycha pieniądz w pewnym stopniu na rynek, dając zaliczki dla firm produkujących dla armii, daje 90% 50-90, tam nie zawsze jest 90. Tak? I pojawia się więcej pieniądza. No to w tym momencie niestety też wpływa na dewaluację. Tak, tutaj takie padło pytanie, bodajże chyba na Twitterze albo na YouTubie, bo ja napisałem, że mamy teraz taką dziwną sytuację, że Ministerstwo Finansów podawało za czerwiec, że oni mieli nadwyżkę, pamiętasz? Nie? No, że nagle cudownie im się tam z 3,4 bilionów rubli zmniejszyła dziura budżetowa do 2,5, 800 skąd się pojawiło? Miliardów rubli się pojawiło. Natomiast znowu wszyscy zapominają o jednej rzeczy, że on mówi o planach, bo on mówi, takie są nasze szacunki. Czyli nie jest to metodą kasową, tylko... Żadną. To nie jest, słuchajcie, żadną metodą. To jest wypowiedź ministra, ale potem, co słyszymy w naszych mediach, szczególnie głównego,
nurtu, ale również też zachodnich, że rosyjskie dane mówią, że dziura budżetowa się zmniejszyła. Jest nawet pewien doktor, który intensywnie się z tego uberdoktoryzuje, pisząc o tych rzeczach. Zostawimy to bez komentarza. Ale wiesz co? Ale zwróćcie jeszcze raz uwagę, że nawet te wypowiedzi mówią, że są szacunki. I teraz ja mówiłem, że ta dziura budżetowa, jeżeli w stosunku do tych szacunków, w systemie kasowym jest, no bo takie są też dane, jest dwukrotnie wyższa, tam mówiłem około 70-80 na ten moment miliardów dolarów, nawet troszeczkę może będzie więcej. Dlaczego? No dlatego, że oni muszą te zaliczki tym firmom wojskowym i pracującym dla wojska wysłać. I ktoś mnie zapytał, czy taką dziurę budżetową, powiedzmy te 100 miliardów dolarów będą mieli na koniec roku. Ja odpowiem, że prawdopodobnie nie. Z dwóch przyczyn. Pierwszą, którą obserwowaliśmy właśnie w czerwcu, to jest już rolowanie wydatków. Co Rosjanie zaczynają robić? Zaczynają te wydatki, które faktycznie podnoszą, przesuwać, część jak gdyby przesuwać, ale część również księgować w następnych miesiącach i próbują sobie, ponieważ są to szacunki, przypisywać przychody, których nie mają, a których na przykład powinni mieć. No bo przecież oczekują, mają przecież 2 biliony w tym momencie rubli długu firm, czyli firmy są winne fiskusowi na 2 biliony i oczywiście to nie jest tak, że te 2 biliony mają jakąś na to rezerwę i to nie, te 2 biliony są już ujęte w tych szacunkach. I teraz będziemy mieli sytuację, że na koniec roku oni cały czas będą rolować, tak, czyli przesuwać te wydatki sobie w swoich systemach księgowych, a że nie muszą, że tak powiem, zbytnio dużo publikować, to minister wyjdzie i powie, że nie ma dziury. Ale ciągle mają, ciągle mają jeszcze jedną rezerwę. Ta rezerwa to są te wszystkie zatrzymane pieniądze zamrożone na Zachodzie, papiery wartościowe i tak dalej. To ma określoną wartość. I teraz jeśli taki Euroclear wyliczył, że z tych pieniążków jest tyle i tyle odsetek z tytułu tego, że one są na rachunkach bankowych, które pracują, to jestem pewien, że Rosjanie w jakimś punkcie gdzieś wrzucą, ujmując w zwiększonej wartości, w tym, że powinni z tego tytułu mieć przychód, wzrost, to tamto. Kurde, i tak się maskuje pewne rzeczy w odpowiedni sposób. Ale tutaj przypomnę kolegę Tomka Gonerusa. Tomek Gonerus mówi, że jeśli chodzi o życie na giełdzie i trading, to należy robić rzecz następującą. Kupujesz fakty, sprzedajesz plotki. No, tak i dokładnie to tutaj w tej chwili robią Rosjanie i niektórzy dziennikarze i nie tylko dziennikarze, no niestety łapią jak pelikan te plotki, tworząc podbudowę pod obraz medialny pewnych rzeczy w tym naszym europejskim i zachodnim świecie, podczas gdy fakty są całkowicie inne. I jeszcze taka jedna rzecz, bo z jednej strony Rosjanie mówią, że przecież no, to jest ta nadwyżka, jest coraz lepiej, dzięki dewaluacji rubla ta dziura się kończy, ale co ciekawe, pomimo tego, że zaczynają te wydatki rolować, to jeżeli porównujemy, jak to wyglądało przez ostatnie 2 lata, czyli od początku, dokładnie 1,5 roku, powiedzmy, no to okazuje się, że mamy wzrost tych wydatków. W tym momencie mamy wzrost 1,5 raza. Czyli co? Wojna kosztuje. Wojna kosztuje, a tempo wydatkowania pieniędzy rośnie. No, a tu mówimy o ich szacunkach, a nie mówimy właśnie o tych rzeczach cashflowowych, bo jeżeli byśmy uwzględnili transfery, no to pewnie to by i jeszcze gorzej wyglądało. I zaczynają dosyć dziwnie dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, brzmieć wypowiedzi ministra finansów, ponieważ on mówi, że deficyt budżetowy może zmieniać się w różnych kierunkach. Czyli może rosnąć lub maleć. I on nie wie, on jest ministrem finansów, on nie wie, w którym kierunku to pójdzie. Światły człowiek. Nie? Wróżę mu przyszłość. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo najczęściej no jednak dzieje się tak, że te wydatki się zwiększają, no dziura się powiększa, no bo nagle przychody nie zwiększyły się. Natomiast on mówi, że może być i w tym kierunku, czyli się zwiększyć, a może się zmniejszyć. Na dwoje babka wróżyła. To sobie teraz wyobraźmy, że taki minister finansów Szwajcarii wychodzi na
Będzie dziura albo nie będzie. I mówi w parlamencie Szwajcarii, będziemy mieć dziurę budżetową albo nie będziemy mieć. Odliczałbym w sekundach jego losy na tym stanowisku, tak? Tak. I co dalej mówi pan nasz minister? Mówi, że wydatki będą jednak musiały być drastycznie zmniejszone. I teraz pojawia się jeszcze jedna... Ale dodał, wojskowe nie mogą być dotknięte. Tak, są priorytety. Tak. Ale teraz ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Mówiliśmy od jakiegoś czasu o tym, że wchodzi program oszczędnościowy. Na przyszły rok mają zmniejszyć wydatki budżetowe o około 10%. No i pierwsze ofiary są ustalone i znane. Opieka zdrowotna, edukacja, tym podobne rzeczy. Kultura, sport, Kultura, tak, tak dalej, jak zwykle. Ale jednocześnie my już wiemy, bo wyciągamy informacje z różnych miejsc, że tak naprawdę zastosowanie tej reguły będzie już w tym roku. Więc oni co sobie mogą zrobić? Rolować. No ale teraz w drugą stronę, bo oni już wykonaliśmy zmniejszenie, czyli miały być wydatki mniejsze, czyli zamiast zrealizować 80% ze 100 zaplanowanych w roku poprzednim na ten budżet miliardów czegoś tam, to my w tym momencie już wydaliśmy 80 miliardów, ale zmniejszamy o 10%, to musimy już wydać tylko tyle. W związku z powyższym realizacja budżetu już jest nie 80, tylko 90 kilka procent, więc jak delikatnie jeszcze tuż poniżej tego wydamy, to realnie to będzie kilkanaście procent zaoszczędzone, nie wydane, nie zmarnowane w ich przypadku, a efektywnie są przerolowani w drugą stronę, są i będą to robić. Jestem tego pewien. Słuchajcie, bo tutaj tam powołujecie się na jakichś naszych ekspertów, Wolski, ktoś tam, że Rosjanie się ogarniają, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Tutaj zrobiłem taki artykuł, myślę, że warto, żeby panowie przeczytali ten artykuł, bo jest oparty na rosyjskich akurat źródłach, który sugeruje pewne problemy, a jeden z nich sobie omówimy. Może całości, jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyła. Dewaluacja rubla, która następuje, uderza w przemysł obronny. Uderza. Dlaczego? No dlatego, że sporo komponentów trzeba jednak sprowadzić. Niekoniecznie z krajów nieprzyjaznych, ale z krajów w imporcie równoległym, nie? Więc będzie drożej, lub z krajów przyjaznych, takich jak Iran, I też wcale nie jest tanio. jak Chiny, no a one Też nie jest są tanio. droższe w tym momencie, tak? Czyli tam, gdzie najwięcej wydają, Będą musieli wydawać jeszcze więcej. będą musieli w tych rublach wydawać jeszcze więcej, nie? Kto im pozwoli w rublach zapłacić za To elektronikę? nie, no w rublach nie zapłacą, tak? Zapłacą albo w juanach, tak? Albo Albo w w złocie. dolarach, tak? No może i w złocie, nie? Informacja z dzisiaj. Wyobraźcie sobie poziom wkurzenia pewnej branży. Przez to, ile Rosjanie rzucili w ostatnim czasie kamieni szlachetnych, zwłaszcza jakuckich diamentów, na rynek, spowodowała, że średnia cena transakcyjna za najlepsze kamyczki spadła o 25 do 27%. Czy jest grupa bogatych ludzi tego świata, którzy mogą być z tego powodu wkurzeni? Jest i mieszka nad Morzem Martwym, między innymi. Tak, i słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, bo tak sobie rozmawialiśmy, jeżeli ktoś znowuż jest osobą, która śledzi moje i Mateusza artykuły, to prawdopodobnie czytał artykuł, który się pojawił, nadchodzi pokolenie bankrutów, bo dotarliśmy do informacji, jak wyglądają bankowe, nie dotykaliśmy jeszcze pozabankowych, bo tam sytuacja jeszcze jest gorsza, ale same bankowe kredyty, jeżeli chodzi o Rosję. I sytuacja nie jest dobra, bo duża część Rosjan, tam ponad 40%, ma kredyty, które są na krawędzi spłacalności. Być może oni mają jeszcze dodatkowe, nieujęte dochody, niemniej, nie wszyscy, niemniej sytuacja, jeżeli ta inflacja będzie wzrastać, no a bank centralny niestety przewiduje, że będzie wzrastać, wierzyłbym tu pani Elwirze, że zapowiadaliśmy trochę wcześniej, no ale nie mogła być może pewnych rzeczy ujawniać, tak? Wcześniej pewnie również oni tak to przewidywali jak my, szczególnie, że były wypowiedzi rosyjskich ekonomistów, którzy ostrzegali
w odróżnieniu od polskich powiedzmy ekonomistów i fanów rosyjskiego miru, a mianowicie no wszystko wskazuje, że ta inflacja w tym roku będzie rosła, pomimo że środowisko światowe będzie dezinflacyjne, tak? Czyli będziemy mieli taką, Rosja będzie taką wyspą, no bo się pewnie okaże, że w Kazachstanie ta inflacja będzie niższa, w Armenii niższa i w tych republikach dookoła, tak? Niższa, nie mówiąc o Chinach, bo tam w ogóle będzie innego typu problem, prawdopodobnie tam będzie bardzo, bardzo niska ta inflacja, jeżeli w ogóle będzie jakakolwiek. Natomiast te osoby, które miały kredyty, ponieważ tam 44% jest na krawędzi, te 1, 2, a być może 3 punkty procentowe, no mogą stanowić, że przestaną spłacać te kredyty. No i teraz oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest dobra informacja, no bo pewnie będą się zaciągali do wojska, tak? Dlaczego? O tym też wielokrotnie mówiliśmy. W momencie, kiedy ktoś jest ochotnikiem, tudzież osobą zmobilizowaną, w tym momencie zawieszana jest egzekucja komornicza przede wszystkim, a więc do momentu powrotu nie musi spłacać tego A jak kredytu. nie wróci, cóż, państwo może spowodować, że będzie jedynym beneficjentem jego spadku w postaci długów. No wiesz, no to najczęściej ma żonę i dzieci, a więc jak nie wróci, to pytanie jest, czy będzie zaginiony, czy najgorsza opcja, czy będzie, no może jeszcze inwalida też jest nie za ciekawa, czy też będzie na przykład bohaterem, tak? No to wtedy jest lepsza troszeczkę sytuacja. Bohater jest martwy, Tak. oficjalnie. Natomiast słuchajcie, jest jedna branża, o tym wielokrotnie mówiłem, której mamy wzrost i która akurat nie przejmuje się inflacją, a więc producenci alkoholu. Zarówno legalnego, jak i nielegalnego. Tak jest. No. Czyli wiadomo, że uprawa ziemniaka tam na pewno nie będzie się ograniczać. Tak. I dotarliśmy do końca. I jeszcze słuchajcie, mamy dla Was, ponieważ było krótko, 1,5 godzinki, mamy taki bonus. Mateusz mówił, że będzie 2 godziny, a więc postaramy się. Dzisiaj dla naszych patronów, osób, które nas wspierają specjalnie na temat Białorusi i Łukaszenki i jego powstrzymywania tych jednostek Wagnera, które chcą odwiedzać polskie piękne miasta. Moi drodzy, my Rzeszów, powinniśmy, Warszawę. tak, my powinniśmy chyba w tym momencie Kwiaty wysłać mu. wysłać kwiaty, dać nam mszę, no bo Baćka nas chroni przed tymi Wagnerowcami, bo on ich powstrzymuje, pokazując urodę swoich obywatelek, urodę swego kraju, żeby oni do nas nie chcieli, bo oni by tak bardzo tą Warszawę odwiedzić i ten Rzeszów, co mówisz, bo tam fajne sprzęty, zabawki, Tak, jakieś oni nie widzieli, tak. I w Warszawie nigdy nie byli. My, Polacy, to my jesteśmy ostatni niewdzięcznicy, że my tego nie rozumiemy. Jaki on wspaniały jest. Tak, no i zobacz, Rosja nam tyle rzeczy dała, te ziemie zachodnie, ty mieszkasz na tych ziemiach zachodnich, nie? Mieszkam. Które zostały Nie kocham Rosji. Jak ja mogę? No niewdzięczny jesteś, niewdzięczny, słuchaj. Po prostu klasyka westernu. W ogóle pamiętajcie, że już nie ma dzikiego zachodu, jest tylko dziki wschód, żeby było jasne. A to jutro będzie podcast. Dobrze, i teraz słuchajcie, mając tak wspaniałego sąsiada, jak Baćkowicz-Baćkowski, i my nie rozumiemy tego, jaki on jest wspaniały, dobroduszny ojciec nas wszystkich. On powinien być po prostu głową państwa Słowian zachodnich, które powinno obejmować wszystkie ziemie, jakie, Baćce by się przyśniły, łącznie, chyba z tym, jak to się nazywa, z ziemiami Słowian połapskich. No bo tylko to byłoby pełnym wymiarem docenienia geniuszu tego człowieka. Tutaj pytacie się o Schlumbergera. Wycofał się. Tak, wycofał się. Mówiliśmy tydzień temu. Tak. Mateusz, a więc tydzień, tak? Na naszym Tak, było, tydzień temu na naszym, w niedzielę. Możesz odnaleźć top 10 zeszłego tygodnia, jest tam któryś z punktów, nie pamiętam który, w zestawieniu tak na ten temat. Jest pełny exit w tym momencie, a więc wielka trójka poszła. Schlumberger był największą amerykańską firmą, tak? Czy tam międzynarodową, może o tak, działającą w Rosji.
no i też jedną z największych na świecie. A więc słuchajcie, no myślę, że będzie na tym kierunku białoruskim jeszcze ciekawie przez najbliższy czas. Chociaż wydaje się, że no na ten moment, jeżeli chodzi o tych Wagnerowców, no to tam do maksymalnie 1000, mówi się 500 do 1000 jest ich i głównie zajmują się szkoleniem faktycznie, chyba tak się wydaje. Popraw mnie, jeżeli się mylę, szkoleniem armii białoruskiej, natomiast spora ich część no będzie podążała do Afryki. Się szkoliła, żeby zasilać afrykańskie kierunki. I jest jeszcze jedna rzecz. Na północny wschód od Grodna jest poligon MSW. Na tymże poligonie MSW w chwili obecnej szkoleni są różni śniadolicy, znający język niemiecki i francuski, głównie pozyskani z Syrii i okolic, szkolą się w różnych rzeczach. W szybkiej jeździe na motocyklach. W Polsce słyszałem, że już co niektórzy trenują, jak się pływa na skuterach wodnych, na niektórych akwenach. No, to... Tak. Co niektórych można rozpoznać po charakterystycznych tatuażach gdzieś tutaj, na szyi. półksiężyce na szyi i za uszami. I wątpię w to, żeby rzeczywiście Wagnerowcy sobie pozwalali na pewne rzeczy, bo aż tak głupi nie są. Natomiast ci śniadolicy, zwolennicy wielu rzeczy, które na wschodzie Europy są takie popularne, jak chociażby socjalizm realistyczny, to oni będą mogli próbować robić różne dziwne rzeczy i na to nasze służby muszą być wyczulone, ale przede wszystkim z tego, co mi wiadomo, tak wiewiórki, co niektóre klepią, no, znajomość francuskiego i niemieckiego była najcenniejsza wśród nich, znajomość polskiego była bardzo śladowa, więc raczej od tamtej strony mogliby oni potem próbować docierać na dokumentach, które służby rosyjskie tam sprokurują. Tak to niestety wygląda. I Wagnerowcy Wagnerowcami będą podnosić ciśnienie, ale zagrożenie właściwe upatrywałbym jednak z innej strony. Krzysztofie, jak najbardziej możesz prawić komplementy, jesteśmy otwarci tutaj na różnego rodzaju informacje, które nam przekazujecie, też krytykę, jeżeli ona jest konstruktywna. Jeżeli się, słuchajcie, podobało, to zapraszamy do subskrypcji, jeżeli ktoś Dokładnie nie robi, do lajkowania, do ustawiania też dzwoneczków, do oglądania jutrzejszych. Ty jutro coś puszczasz? Jutro chyba będę musiał coś zrobić live'owego, Okay. Bo niestety jestem na, że tak powiem, służbowym wyjeździe. Ustalimy, służbowo jesteśmy tutaj. Tak, żeby się nie krosowały nasze godziny emisji. Ale jutro będą 2 materiały na Kremlince, ponieważ zaległy sobotni live i to już nagraliśmy, słuchajcie, z Mateuszem. Zapraszamy z samego rana. Tu jest pomysł, żeby to było o godzinie 7, Mateusz, a więc osoby, które jadą do pracy, będą sobie mogły odsłuchać. I wieczorem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, już widzicie, że jest zapowiedź live'a, czyli rano o 7 premiera, o 20:30 live, no i będziemy sobie odpowiadać na pytania. A jaki temat jutro będzie? No temat, o który wielokrotnie prosiliście, czyli o co chodzi w tej umowie zbożowej, gdzie jest interes Polski, co Polska powinna zrobić, no i kto jest wygranym zerwania tej umowy, bo tu też jest jak gdyby dosyć dużo nieporozumień. A więc zapraszam jutro od samego rana, a wieczorem na nasz live. Jednocześnie przypominam wam, że zaczynamy od jakiegoś czasu zarówno na Kremlince, jak i u kapitana Lisowskiego wrzucać nasze materiały na Spotify. Wielu z was mówiło, że chciałoby słuchać podcastów, typowo słuchać, więc szukajcie zarówno Ekonomii Rosji, tudzież Kremlinki, tak, znaczy oraz na Spotify kapitana... to najczęściej już powoli się, są to podcasty Ekonomii Rosji, bo tam są głównie te podcasty z Mateuszem. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, no to będziemy starać się przez całe wakacje. Zobaczymy, jak to będzie, bo od środy idę na zasłużony urlop. Tylko nie piszcie, że ja ciągle na te urlopy chodzę, ale słuchajcie, obiecałem synowi, ale on powiedział, że możesz tata kręcić. A więc jeżeli również chcecie, piszcie. Też prośba, tak piszcie komentarze, tak, bo czasami, znaczy jest dosyć dużo komentarzy, ale jeżeli na przykład chcecie coś zobaczyć, coś was interesuje,
być może będziemy w stanie przygotować coś dla Was. Jeżeli również chcecie też wspierać kanał, pamiętajcie, że tak naprawdę kanał utrzymuje się w dużej mierze dzięki patronom. Mamy ostatnio dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o umieszczanie reklam, a więc tutaj każde wsparcie tak naprawdę powoduje, że tych materiałów jesteśmy w stanie stworzyć coraz więcej. I robić takie spotkania jak wczoraj. Tak jest. To podziękujemy wszystkim. To dziękujemy, bawcie się dobrze dzisiejszego Miłej nocy. wieczoru i dajcie radę z różnymi rzeczami, łącznie z nowym nadciągającym tygodniem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.